Ostatni raz, kiedy polska scena była tak zbliżona do sceny LCS-owej, LEC, to był moment KMT, to był moment Rock Cut. Drugi moment, kiedy najbardziej była zbliżona, to jest właśnie Rock Esports Club. Kiedyś polska scena to w sumie tak naprawdę było tylko jeżdżenie na lany i nie było żadnej ligi i to tak wszystko wydawało się nieprofesjonalne, że czasem były problemy, jakieś lagi, wiesz, na każdym turnieju właśnie były problemy w sumie. Ja pamiętam, że kiedyś w 2012 roku nawet pierwszy LAN, co pojechałem, to się nie odbył, bo były za słabe laptopy i po prostu, a dobra, nie ma lana i wszyscy po prostu poszli pić chyba. No to jak ja grałem w Polsce, to grałem, zanim jeszcze byłem prograczem, to grałem takie esle, które były kompletnie Go for lolki? go for lolki, które tam struktura była beznadziejna i tak dalej. No i zagrałem też jeden turniej, jak byłem po Misfits, tam jeden turniej, to było w sumie w miarę, już robiło się lepsze, to nie grałem jak Woolate, jeszcze jak było tak beznadziejnie Ale kompletnie. to co wygraliśmy razem, No mówisz, tak, no to Mistrzostwo właśnie o Polski, tym mówię, to było, nie wiem, tam Ale to 3-4 lata. Właśnie wtedy 3 też był lata taki temu. okres przejściowy, już było lepiej, No tak. ale w porównaniu do Ultraligi to nie ma tego No nawet. była jakaś tam komentatorka podjazdu. i tak dalej, no bo robiło się profesjonalnie, no. A Inspired nie wiem, co tam grał. No ja dopiero później zacząłem grać. No trochę później niż wy wszyscy. Bo ja grałem w LCS-ie kiedyś, tak? I potem przyszedłem do Ultraligi, no to widziałem już podobieństwa, tak, że są te handwarmery na stage'u, że no i są monitory 144 Hz, już wszystko jest zadbane, takie niby podstawy, śmiejecie się, ale kiedyś na lanach to ziomki się dziwiły, dlaczego 144 Hz, po co ci to, nie? Grałem w polskim Rocka, to na pewno może było czuć takie wsparcie fanów, że byliśmy jakby taką reprezentacją Polski na scenie League of Legends. Dało się to odczuć, na pewno było dużo więcej ogólnie takiego ruchu wokół nas, że nawet jak były takie, wiecie, mecze sezonu, gdzie to było 28 wtedy, nie 18 jak teraz, no to i tak każdy mecz miał znaczenie i no ogólnie dużo większe było jakby zainteresowanie League of Legends w Polsce, myślę. Ja sobie nawet nie wiedziałem o polskim Rocka, które w ogóle nie oglądałem. No ja wtedy ile miałeś lat? 13 jak graliśmy. No, 13 miałeś. Nawet 12. W ogóle nawet nie 5 lat wiedziałem, temu że to taki było. team. W sumie to dopiero później, tak jak już te Rockat nie istniało, w sensie z samymi Polakami, to dopiero później usłyszałem, że było coś takiego. No ja pamiętam, jak jeszcze no tak, nie byłem wtedy jeszcze w żadnym pro teamku, ale pamiętam, że grałem. Jeszcze wtedy były te team rankedy, to ludzie grali, bo trzeba było, żeby właśnie tam dostać się, co nie, że przez te piątki rankedowe. To pamiętam, że na was grałem kilka razy. Ale takim swoim- co wolisz, to taką full polską drużynkę, czy zmiksowaną, czy może jak w takim Szalkę byłeś w ogóle bez Polaka, to jak się czułeś? No na pewno ma to swój urok bycie takim całym polskim zespołem, bo jednonarodowościowym zespołem, bo ludzie jakby bardziej się rozumieją, pochodzą z tego samego regionu, podobnie myślą o wielu rzeczach, takie podobne spojrzenie na świat, kultura. No i jeżeli jesteś takim europejskim, to się bardziej wszystko miesza, aczkolwiek no, może na początku miałem z tym problem, gdzie tam doszedł do nas Nukeduck i Steve z Rockat, wtedy było, co ty grałeś, albo już nie grałeś. No potem już nie grałem. No to było takie właśnie, na początku ciężko było się przestawić, trzeba było mówić po angielsku na co dzień i tak dalej. No a teraz to już z tym nie mam problemu i mimo, że nasza drużyna mamy 3/4 Polaków, to i tak bardziej myślę, że to taka europejska drużyna, no i mogę sobie mówić po polsku do kogoś poskrywać czy coś. No, jak ja na przykład grałem was na Rocka, to nigdy nie chciałem przegrać, bo właśnie tak Pamiętam, że raz jak cię pokonaliśmy w playoffach, grałeś No tak. w Superhot Crew. 3-0 chyba, czy 3-1? 3-1, jedno wygraliśmy. Pamiętam jak schodziłem z gierki, coś tam ty mi powiedziałeś, że no daj wygrać Polakowi. Ja miałem honorówkę na Celavera zawsze, bardzo dużą, no bo zawodnik Tak, z potem Polski. ciebie wzięliśmy i wszystko się No co się stało? popsuło. No i znowu mnie wziąłeś, co narobiłeś? Aktywne ligi są bardzo ważne dla struktury
starego kontynentu, ze względu na to, że w Europie zawsze mieliśmy to postrzeganie, że każdy kibicuje swojemu krajowi. Tak, na małym kontynencie jest bardzo dużo krajów, bardzo wiele kultur, więc każdy się utożsamia z własnym podmiotem i to jest ważne, żeby miał szansę każdy z nich się wyeksponować i dlatego te turnieje europejskie, jak i u Masters, które zrzeszają najlepszych z ligi natywnych, mają taki poklask, każdy kibicuje swoim. Ultraliga przede wszystkim, wydaje mi się, usystematyzowała schemat rozgrywek, zwłaszcza dla League of Legends a na pewno jeśli chodzi o medialny fenomen, to jest coś, czego jeszcze nie mieliśmy na polskiej scenie, więc myślę, że pozwala to nam eksplorować nowe rozwiązania we sporcie, gdzie dotychczasowo patrzyliśmy wszystko przez pryzmat krótkoterminowych edycji i turniejów, teraz patrzymy na rozwój naprawdę długotrwałej marki. No i już widać owoce tego, bo dużo graczy trafia za granicę i to z naszej Ultraligi, więc... A to dobrze, że trafiają za granicę, to chyba gorzej. Powinni lepiej było jakby w Polsce grali. Ale przynajmniej- No dobra, jest polska liga, wszyscy za granicę wyjeżdżają. Przynajmniej, ale oglądają Dobrze. przynajmniej. Wiesz, jak to kiedyś wyglądało 2 lata temu, to się śmiali, że co, Polska? Tam w ogóle coś jest? A teraz to normalnie oglądają naszą ligę, więc jest na pewno skok No poziomu. to jest tak, ale akurat z tym, że gracze wyjeżdżają, to jest gorzej. No dla wiadomo, polskiej no ligi najlepiej niestety. jakbyśmy mieli 10 organizacji w Ultralidze jak Rogue na przykład, albo Devil's One, albo Illuminar i by było fajnie, nie? Na pewno już więcej ludzi ogląda Ultraligę i wydaje mi się, że O Masters to już tak z LCS-a chyba każdy ogląda, czy z LEC-a każdy ogląda O Masters, więc tam głównie można to zobaczyć. No i jest Rogue, tak? Tak jak ja dostałem się do głównego składu, to każdy może się dostać. Inspire też. No ja myślę o tym, że no macie rację z tym, co powiedzieliście, ale wydaje mi się, że te turnieje właśnie pomiędzy Ultraligą są najważniejsze, bo tam są te open qualifiery, chyba do każdego. Tak naprawdę każdy nowy team może się dostać, tam się pokazać, bo tak do Ultraligi ciężko się dostać chyba Ja losowo. wiedziałem, że ludzie na e-sportowych świrach to wyzywają te turnieje, że tam same sklejki grają i tak dalej, no ale mi się wydaje, że to jest też spoko z drugiej No właśnie strony, o to chodzi, że- każdy może po prostu tam się zapisać, wziąć udział. No niektóre sklejki są gorsze, a niektóre właśnie mogą być lepsze, więc wydaje mi się, że to jest dość plus. Tak, No, bardzo dobrze, że PL i ESL jeszcze coś tam robią, że nie podomali się i dalej robią swoje turnieje, nawet jak jest Ultraliga. To jest taki dobry przerywnik na off-sezonie, no i to pomaga też graczom. No. No, na pewno dużą różnicą przy to, że pojawiły się te ligi regionalne jest to, że jakby gracze każdej ligi mają jakby cel, tak? Możesz wygrać trofeum, możesz tam mieć MVP w swoim regionie, no są ci fani, każdy kraj ma bardziej scentralizowanych fanów, wiadomo, czyli no jest taka większa radość w ogóle z samej gry i większy cel, bo wcześniej jedynym celem było, żeby dostać się do LCS-a, no jak się nie dostało, no to była lipa, tak? A teraz nawet jak nie grasz w LCS, to możesz być, wiesz, mistrzem Polski, Hiszpanii, Francji. No ale to tak naprawdę no, jest o wiele większa, jakby o wiele więcej miejsc dla graczy. Wcześniej to ograniczenie było, bo to był LEC 8 drużyn, czy tam 10 drużyn i tyle, już koniec, a teraz jeszcze no, jest kolejne tam 10 drużyn czy 8 w Ultralidze, czyli jeszcze więcej graczy, którzy mają szansę po prostu się pokazać, zwłaszcza dużo tych młodych. I no to jest bardzo fajne na pewno. No o wiele, no dlatego no trochę czasami może się w niektórych ligach poziom trochę zaniżać, no bo jest aż tyle graczy ogólnie, no wcześniej było tylko Challenger Series i LCS, a teraz tu masz tyle tych lig, to są trochę tego plusy i minusy, że będzie więcej graczy, to może troszeczkę się w niektórych będzie poziom zaniżać, ale ogólnie więcej graczy będzie mogło się pokazać, to jest moim zdaniem lepsze dla sceny. Ogólnie zauważyłem, że poziom wzrósł ogólnie w samej Europie, no bo ci gracze z regionalnych lig są dużo lepsi niż kiedyś, no bo kiedyś była o wiele większa różnica między graczami z LEC a Challenger Series. Teraz wydaje mi się, że jest mniejsza, przez to, że jakby jest więcej tych teamów, więcej trenerów, każdy ma zaplecza, także wydaje mi się, że to jakby cały ten poziom idzie do przodu. Myślę, że też te ligi są bardzo dobre dla osób, które nie chcą jakby commit zrobić takie, żeby musieć pójść do Berlina gdzieś czy grać, na przykład jak jesteś z Polski, jak grasz w Ultralidze, to możesz zostać w Polsce, sobie grać z domu. Jeżeli chodzisz jeszcze do szkoły, jak ty chodziłeś, no to możesz kończyć szkołę normalnie. No powiedziałbym, że jakby dopiero teraz, jak Janko spojechał na Worlds, wygrał Split i na MSI wygrał, no to tak znowu te League of Legends w Polsce teraz taki bardziej widać się to ruszyło, że więcej ludzi o tym mówi i tak dalej. Mi się wydaje, że to też przez tę Ultraligę, przez to, że komentują wszystko. Wydaje mi się, że to też duży ma wpływ na oglądalność. To się łączy na pewno.